Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jonasz Osmenda po tej stronie. Mamy już początek grudnia, więc rychło nagrywam kolejny materiał, ponieważ wiele czasu nie zostało. Cały czas mam dylemat, czym zająć się dalej, natomiast nie chcę ruszać w głąb kodowania innych rzeczy, póki nie uporam się z bugami i błędami obecnych rzeczy, więc robię bardzo dużo testów, jeśli chodzi o system VATS. I o systemie VATS dzisiaj będziemy troszeczkę kontynuować omawianie. Ale zaczniemy sobie od opcji. Mamy parę opcji do wyboru. Krew. Ustawimy sobie na dużo. Minimum oznacza to, że podczas strzału na przykład z broni palnej wróg nie będzie bryzgał krwią i nie będzie zostawiał śladów krwi na ziemi. Średnia ilość krwi oznacza tyle, że tylko będzie bryzgał krwią, bez śladów na ziemi. Dużo oznacza wszystkie trzy elementy, czyli rozbrysk krwi, plamy na ziemi oraz oczywiście efektowne animacje śmierci. Efektowna animacja śmierci jest zawsze, mimo tego, że wybierzemy minimum albo średnio, i tak będą te efekty. Dodałem podświetlenie VATS za pomocą klawiszem spacja, czyli tak jak umawialiśmy się w komentarzach, najpierw trzeba przytrzymać spację, później ją puścić i pojawia się menu VATS. Obrys celów. Ja sobie zostawię na nigdy, żeby nie pojawiały się obrysy. Dalej mamy tryb turowy, którego jeszcze nie ma. Nad tym będę pracował, jeśli nie będzie mnie tak termin gonił. No i celownik. Ja wybieram sobie na zawsze, żeby cały czas się wyświetlał ten zielony celownik na środku. Wkrótce ruszę z tłumaczeniami. W pierwszej kolejności język angielski, żeby był właśnie na wypuszczenie demka. Dobrze. Mam wstępne statystyki, takie jak widzicie, po prostu żeby wszystko ładnie działało. Także od razu sobie rozpoczniemy grę. Ok, więc tak, przejdziemy sobie do pierwszych rzeczy, które chcę Wam zaprezentować. Jest tutaj człowiek. Zwróćcie uwagę na jego damage, jaki mu zadajemy. Jest to normalnie pomiędzy niskim zakresem obrażeń, a tym wysokim, które daje nam ta broń. To jest między 5 a 12, chyba że po prostu krytycznie trafimy, to się podwoi. Natomiast też są pewne nowe animacje. Spróbujemy trafić w głowę. Jak widzieliście, obrażenia to jest aż 33, ponieważ oberwał w głowę. Teraz sprawdzimy w oczy. 29 punktów obrażeń. Ok. Jest jeszcze trzecia animacja. W głowę albo w oczy, jeśli wybierzemy, animacja będzie ta sama. Dekapitacja. Dodatkowo zwróćcie uwagę na celność, na przykład jeśli chodzi o pierś. 103%. Natomiast jeżeli wybierzemy sobie wroga bądź NPC, który jest dalej, im dalej, tym mniejsza szansa na trafienie. 90. Dobrze. W systemie VATS, jak widzieliście, jest model 3D kobiety oraz dziecka. Tego akurat nie było w oryginale, więc to też dodałem. Oczywiście gekonki i roślinki również są. I tutaj będę musiał zmienić tłumaczenie, bo na przykład jak mamy roślinę, ona nie ma pachwiny, nie ma lewej ręki, więc to akurat będę musiał edytować i automatycznie będę to tłumaczył na angielski i na rosyjski. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Przejdźmy sobie tutaj. Zabijemy faceta. To już na pewno znacie. Tak to wygląda.
Mam nadzieję, że podoba Wam się ten szybki update. Ja wracam do pracy i postaram się poszukać jeszcze jakieś błędy. Miałem dużo testów, jeśli chodzi o system VATS. Wiele razy musiałem testować i sprawdzać, stąd ci ludzie tutaj. Ale najwyraźniej wszystko działa. Dobrze, więc ja się z Wami żegnam, wracam do pracy. Na razie trzymajcie się, cześć.